Dzień dobry, witam serdecznie dnia kolejnego tutaj sprzed naszego hotelu w Rachgia. Sen był szybki, ale za to intensywny. Czekamy sobie na śniadanie, prom mamy za około godzinę, także myślę, że zdążymy. 15 minut będziemy butować na ten prom, 15 minut będziemy jeść i 15 minut będziemy wkładać dupsko na prom. Zdążymy, nie ma żadnego problemu. Widzę, że stąd tak, widzę, że jest prom zaparkowany. Jest to w miarę blisko, nie ma żadnego problemu, na pewno zdążymy. To idziemy na śniadanie, zapraszam z nami. Śniadanie tutaj w tym hotelu jest trochę biedne, bo to tylko są jajka, chleb i kawa. Ale wystarczy, takie typowo troszkę można powiedzieć więzienne śniadanie, ale zrobi robotę. Chodźcie, zapraszam na odcinek. Śniadania serwują w tym oto miejscu obok recepcji. Zobaczcie sobie, nie ma wiele miejsca na te śniadania w środku. Jest jedna osoba tylko, która czeka na śniadanie. I na zewnątrz jest kilka stolików, nie? Pani przyniosła już bułki. Zobaczcie, jaki jest rozmiar takiej bułki właśnie na śniadanie. Dosyć spore to jest. No i oczywiście wlatuje kawa. Oczywiście zapomniałem włączyć kamerę, jak tylko przyniosła. No ale co? 2 jajka, 1 ogórek i 2 kawałki takiego pomidora, nie? Zobaczcie, a Natalia została zupgrade'owana, w misce dostała jajka, swoje śniadanie, tak to wygląda. I będzie na pewno atrakcyjnie je stąd wygrzebywać. Smacznego! Wczoraj byliśmy na kawie i herbacie właśnie oto u tej pani tutaj. Pani już ma otwarte i od rana pracuje. Jest za 5:07. To lecimy dalej, lecimy na prom. Targowica już trwa od rana, ludzie się tu rozłożyli. Ciekawe, o której oni przychodzą tutaj. Czy przychodzą na przykład o godzinie 5 rano? Czy po prostu śpią na tym krzesełku przed tym całym swoim kramikiem, otwierają rano oczy i tak, o, no to sprzedajemy dalej. Nie no, żartuję, na pewno gdzieś idą się drzemnąć chociaż, nie? Ale oni pracują cały dzień. Szacunek dla nich. Od tej godziny chyba 6 czy tam 5:30 rano do późnych godzin wieczornych. No, pracowici ludzie to są. Trzeba im to oddać, nie? O, właśnie, przybyliśmy do portu i Super Dong. Który? No właśnie, który teraz pytanie? Mi się wydaje, że tamten, bo była zmiana na Super Donga 2 chyba. I myślę, że to jest 2 tutaj, także to będzie ten. Jest ten, 2. Zgadza się. Ja to umiem jednak podróżować. Ja to umiem wyczaić jednak, które to jest nasze. Patrzcie, pięknie. No i wchodzimy teraz. Bierzemy sobie bilecik. Gdzie jest telefon? No i przechodzimy oczywiście tak zwaną kontrolę. No to wszystko się zgadza. A jeszcze jedna kontrola. No dobra. Jak trzeba, to trzeba. Thank you. No i wszystko pasuje. No to teraz idziemy sobie w dół. 7. Thank you. I 7 jest tu. Pytałem się tutaj ziomeczka, czy możemy iść wbić się na górny pokład, ale mówił, że nie, że dopiero 15 minut jeszcze i będziemy mogli pójść na górę. Chodzi o to, że muszą najpierw wypłynąć z portu i dopiero potem zaczną wypuszczać ludzi na pokład widokowy, nie? Idziemy zobaczyć na zewnętrzny pokład. Co chciałem wam powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć to, że ta krypa z numerem 2, Super Dong 2, jest troszkę starsza niż płynęliśmy 7. 7 jest nowsza. I na dole puścili jakiś film po chińsku z wietnamskimi napisami. Dobrze, że mówię w obu językach. Nie no, żartuję. Dobra, idziemy sobie usiąść na końcówkę. No dzisiaj jest mniej wiatru akurat, ale czapkę ściągnę z głowy, żeby mi jej nie zwiało, nie? Ja mam ściągniętą czapkę z głowy, ale teraz wymyśliłem grę. Kto straci czapkę? Jest gościu w żółtej, kandydat numer 1, ale sobie odwrócił czapkę
Jest gościu tutaj z tymi 3 innymi. Kandydat numer 2 ma obróconą ją przodem i jest kandydat numer 3, który ukrywa się tam, mniej więcej tam, i zobaczymy. O, jest i też kandydat numer 4 w czarnej czapce i kandydat numer 5 zbliża się. Jest i kandydat numer 6, dołączył do naszej zabawy tracenia czapek. Bo ja straciłem czapkę wczoraj, właśnie wczoraj. Nagrałem kawałek, nie wiem czy tam gdzieś było widać, ale chyba tego na filmie nie umieściłem. Ale zwiało mi, jak robiłem po prostu miniaturkę. Kandydat tutaj, jeden sobie ubrał czapkę, jest nowy kandydat, proszę Państwa. Zacieśniał właśnie sobie czapkę teraz w tej chwili, bo chce dołączyć do naszej zabawy tracenia czapek na łodzi. Dołączaj, zapraszam, wchodzimy na górę i teraz jest tu kolejna kandydatka, tak samo, w czerwonej czapce właśnie. Jest też jedna pani właśnie w różowym kapeluszu, ale go zdjęła, bo stwierdziła, że chyba go straci. I dobrze. I podążają śladem poprzednich następne kandydatki w żółtej czapce. Jedna pani wspina się twardo i za nią idzie następna kandydatka, proszę Państwa. Się tylu narobiło pretendentów do tytułu, że już nie wiem ile tutaj jest. Naprawdę z 10 osób. Gra nabiera tempa, robi się coraz goręcej. Chciałem Wam tylko dać znać, że żaden z pretendentów do tej pory nie stracił czapki. Płyniemy już około godzinę, zabawa trwa godzinę i nikt nie stracił czapki do tej pory. Dopływamy do jednej z wysp, która jest po drodze do naszej wyspy. Jeszcze myślę z godzinkę taką dobrą będziemy płynąć, także słuchajcie, w ogóle nas wygonili z tego pokładu górnego, gdzie trwała cała zabawa tracenia czapki, dlatego że dopływamy do portu i zawsze tak jest. Później znowu będziemy wypływać, to znowu będziemy mogli wyjść na zewnątrz i grać sobie spokojnie dalej, nie? Także zapraszam na dalszą część wycieczki. I płyniemy dalej. Wypłynęliśmy właśnie z tej oto wyspy, gdzie zawinęliśmy do portu, żeby załadować następnych, żeby jedni sobie też wysiedli, nie? Ta wyspa tutaj, oto proszę Państwa, nazywa się Hon Son. A my płyniemy dalej w tamtą stronę i oczywiście powiem Wam dokładnie już jak będę na miejscu, jak nazywa się wyspa. Porzucamy zabawę tracenia czapek na dobre, bo nie ma tutaj żadnych kandydatów na chwilę obecną, nie wyszli, nie pojawili się, nie chcą grać. Także przyjmijmy, że nikt nie stracił czapki i tyle, nie? Jest tu jeden tylko jakiś gościu, ale ma kaptur, także to się nie liczy. Chciałem Wam tylko pokazać z bliska, jakie towary na przykład transportują sobie tutaj lokalni ze sobą. Jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo różnego rodzaju warzyw, kartony, a nawet i podejrzewam, że właśnie w tych steropianowych pudełkach jest coś, co może się zepsuć. Nie wiem, czy to jest jakieś jedzenie, czy coś. Nie umiem czytać po wietnamsku, jakie są napisy na paczkach. No ale cóż, ananasy jeszcze jakieś widzę i widziałem wcześniej gdzieś jakieś piwa się też ukrywały. Być może tu są jakieś napoje nawet w tym właśnie, bo widzę, że jest 360 ml, 20 butelek, 12%. To na pewno są jakieś napoje wyskokowe. Proszę Państwa, przed chwilą byłem świadkiem, jak kobieta wyrzucała śmieci za burtę. Dosłownie, tam leży taki worek, możecie sobie stąd zobaczyć, i oni po prostu wyrzucają śmieci za burtę. Dopływamy właśnie do miejsca docelowego. Kazali nam właśnie zejść z pokładu i idziemy schować się pod. Także zaraz będziemy zdawać relacje z wyspy. Jesteśmy na miejscu teraz oficjalnie. Mogę Wam powiedzieć, gdzie dopłynęliśmy, do jakiej wyspy dopłynęliśmy. Jesteśmy, moi drodzy, na wyspie Nam Du. Szybki obrót, aż mi się we łbie zakręciło. Znalazł nas ziomek z naszego właśnie tutaj hotelu. Hotel nazywa się Meta Sea. O, jeszcze gościu mnie by przejechał. Trzeba zejść im z drogi, niech sobie tu spokojnie jadą środkiem. Ja idę za tobą, kochanie, ty prowadź. Ruch jak we Warszawie. Gość jak z Tybetu w tej czapce wygląda.
Może mnich jakiś ukryty się tutaj przemycił. No to co? Idziemy, nie? Co tam robisz? No ciekawy jestem, jak dotrzemy teraz do hotelu. Czy on nas weźmie na jednym motorze, czy na dwóch pojedziemy, czy jak, nie? Zobaczcie sobie, jak wygląda takie przyportowe miasteczko. Jest tu jeden taki ziomuś, który też wita ludzi na dzień dobry. Od razu jakieś restauracyjki, żeby głodni ludzie mogli sobie coś zjeść. No wszędzie żarcie morskie widzę tylko. No tu też jest trochę śmieci, pływa w tej wodzie, ale nic dziwnego. Jak mają śmietnik obok, a wyrzucają rzeczy do wody, nie? No i oczywiście pamiątki też wchodzą tutaj od razu. To może my dojdziemy na piechotę tam. No ziomek generalnie powiedział nam, że mamy tutaj na niego poczekać. Jesteśmy w takiej jakby a la knajpie. I co? I zobaczymy, co się wydarzy dalej. Pytał się tylko, czy możemy jechać skuterem, czy umiemy jeździć. No ja mówię, że tak, no pewnie, że tak, nie? No i zobaczymy, co się dzieje. Czy nam dadzą skuter, czy oni chcą nam go wynająć, czy co? No ale gościu jest z tego ośrodka i w ośrodku też mają skutery. Zobaczcie, to jest ichniejszy tutaj skuter. Nawet jest podpisany, ma taką naklejkę, że jest Meta-C. No i czekamy na dalszy rozwój wypadków. No ziomeczek tutaj nam zapodał skutera, który jest, ma skrzynię nie automatyczną, ale manualną. I jedziemy we dwójkę na takim tutaj jednym. Jesteśmy na miejscu. Dziwnie się jechało tym motorkiem. To jest taki półautomatyk, nie? Pierwsze moje takie doświadczenie z półautomatem. Dziwne to jest. No i na wejściu wita nas jakże szanowny pan pieseł. Zobaczcie sobie tutaj. Ładny. I jest drugi. Bracia jacyś, co? Dobra, idziemy na recepcję. Natalia już gdzieś mi tam uciekła. Recepcja jest gdzieś na górze. Zobaczcie w ogóle, jaki przyjemny resorcik. Dużo kwiatów. I trzeba iść tutaj. O, tu jest gdzieś właśnie recepcja. No ale zobaczcie to. Zobaczcie ten widoczek. Jestem ciekawy naszego widoku z pokoju. Jakbym w Grecji był trochę. Tak to wygląda. Jesteśmy na recepcji gdzieś w środku. No pewnie. Zobaczcie sobie, gdzie będziemy spijać kawę. Widok z balkonu na front. No pięknie. I tu będzie, proszę Państwa, widać zachody słońca. Na przywitanie, jak zwykle, dziękuję. Po drineczku. Tak. Zdróweczko. No i idziemy obejrzeć pokój. To będzie trochę wymagające, bo ja niosę dwie nasze torby. A to jeszcze do góry idziemy. No pani nie przesadza z tą wysokością tutaj. Bo to nie jest takie lekkie, a mi się nie chce tego targać, ale widzę, że pani twardo brnie na górę. Cardio mam. Dosłownie. O, to jest nasz domek. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze kilka stopni i jesteśmy na miejscu. Ale jest dzisiaj ciepło. Fajnie, przyjemnie. Zobaczcie. Wejdziemy tędy. Czy ja się tu zmieszczę z torbami? Zmieszczę się. Patrzcie, jesteśmy praktycznie na samej górze i taki mamy widoczek. Zapraszam do środka. Zobaczcie sobie, duże łóżko. I łóżko, budzisz się rano i masz taki widok. Kładziesz się po południu, masz taki widok. Ha! I w nocy zasypiasz i widzisz, jak te łodzie sobie tutaj zaparkowane są, ryby łowią, światła się jakieś palą. Jest fajnie klimatycznie. Kącik, lodówka, coś do picia. A w lodówce, no typowo już. Trzeba sobie samemu włożyć kącik do pracy. Jest
też z widokiem oczywiście. No i łazienka. Nie no, przyznam, bardzo mi się podoba to miejsce. A tobie jak się podoba? Nie no, jest super. Super, nie? Tak. Otwieramy drzwi. Pięknie. Dobra, zrzucamy torby, idziemy na kawę. Idziemy się jeszcze troszkę rozejrzeć po ośrodku, a tak wygląda właśnie sfera basenowa. To idziemy zebrać Natalię i lecimy. No to kochani, słuchajcie, zrobimy wideo z drona jutro. I jutro będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to wygląda. O, zjawił się i trzeci pieseł. Słuchajcie, wejdziemy sobie do restauracji i pokażemy wam, jak wygląda restauracja. O, tu nawet jest taka mini recepcja. A restauracja wygląda oto właśnie w ten sposób. Zobaczcie sobie. Tam ktoś je obiad, nie będziemy przeszkadzać i można sobie wyjść na zewnątrz, zobaczyć. Patrzcie, z takim widoczkiem sobie tutaj coś wszamać. Oczywiście tam też można w tej kafejce, gdzie pokazywałem, ale tutaj jest część restauracyjna i jest na pewno lepiej. Ziomeczki, właściciel hotelu udostępnił nam swoją maszynę, swój skuter nam udostępnił i tym jedziemy się przejechać po wyspie właśnie w tamtą stronę. Ale ziomeczki, słuchajcie, dzisiaj jedziemy się przyjechać dla swojej przyjemności, a od jutra startujemy z odcinkiem właśnie stąd i pokażemy wam wyspę. Muszę wam to pokazać, bo oczywiście Arek się nie przyzna. Tutaj świeżo wybetonowana droga, a on musiał oczywiście w to wjechać i zostawił po sobie ślad. I jeszcze buta. No musi zawsze gdzieś zostawić po sobie ślady. Ciekawe, czy ten cement się nie osiądzie na oponach. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wklei ten urywek i nie wytnie go ani nie usunie. Ziomeczki, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Ja jestem pełen ekscytacji, jeżeli chodzi o robienie jutrzejszego odcinka tutaj. Jutro wyciągam drona, filmuję dla was i jeździmy po wyspie i patrzymy, co można tutaj zrobić. Oczywiście, co jeszcze warto wspomnieć, że jest 20 wysepek w tym archipelagu, 21 łącznie z tą. Jest tutaj co robić, na pewno też weźmiemy sobie jakiegoś chłopa z motorówką, czy tam z jakąś łodzią i pozwiedzamy tutaj sobie okolice. Zapraszam na następny odcinek, widzimy się już wkrótce. Na razie.